Witam wszystkich, którzy mnie oglądają po polsku. Nazywam się Edyta Lesiewicz i otworzyłam ten kanał około roku temu i postanowiłam zacząć się nagrywać po polsku. A jednym z tych powodów jest zapotrzebowanie, które widzę. Wiele osób mnie prosi o polskie nagrania. Właśnie ktoś chciał chyba oglądać mnie po angielsku. Będę też nagrywać się po angielsku. Po polsku będę właśnie dzieliła się bardzo dużo o miłości do siebie samej, siebie samego. Jeżeli mężczyźni mnie oglądają, nie różni się to budowanie tej miłości do siebie samego, siebie samej. Więcej na pewno będę mówiła dla kobiet, ale to jest również zaadresowane do mężczyzn. Więc będę się dzieliła z Wami wszystkiego, czego się nauczyłam przez ostatnie 10 lat na temat budowania miłości do siebie samej i tego, co szkolę kobiety w języku angielskim. Będę również się dzielić z Wami. Jest to dość obszerny temat, zaniedbany, zwłaszcza, że mało się mówi o energii żeńskiej. Obecnie się mówi więcej. Ja mówię o ostatnich tysiącach lat, zwłaszcza ostatnich 2000 lat, gdzie wiedza na temat energii żeńskiej i to, jak siebie pokochać, została troszeczkę zniekształcona. I będę to przedstawiać. Będę robić krótkie nagrania. Nie chcę, aby były dłuższe niż 13 minut. Do 13 minut. Liczba 13 jest energią żeńską. I będą to nieregularne nagrania. Kiedy poczuję, wskoczę i będę się z Wami dzielić. To, co poczuję, że jest ważne. Więc dlaczego miłości do siebie? Dlatego, że identyfikujemy się jako kobiety, że jesteśmy żonami, matkami. Zapominamy, że najpierw jesteśmy sobą. Najpierw jesteśmy, ostatnio pięknie to usłyszałam, cudem, czyli ciałem, umysłem i duszą. I jesteśmy tak naprawdę dla siebie najważniejsze. Dlaczego jesteśmy najważniejsze? Dlatego, że jesteśmy jedyną osobą na tym świecie, z którą jesteśmy w tym życiu, z którą jesteśmy od początku do końca, od urodzenia do śmierci. Jesteśmy ze sobą i jesteśmy bardzo ważne dla siebie. Co pozwoliło mi właśnie budowanie tej miłości do samej siebie, to jest odkrycie samej siebie, zrozumienie samej siebie. Pasję właściwie do odkrywania, kim jestem. Pasję do tego, co chciałabym robić w życiu. I ta pasja po pierwsze spowodowała, że rozstanie się z moim mężem, już jesteśmy po rozwodzie, a po drugie to właśnie do przyciągnięcia partnera, z którym teraz jestem, którym jest dokładnie takim, jakim sobie wymarzyłam. Jest zapisany na moim awatarze, czyli też będę o tym uczyła. Będę uczyła o tym wszystkim, co się do tej pory nauczyłam o miłości do siebie samej, co jest ważne w budowaniu tej miłości do siebie, tej energii. Pamiętajmy, że energia miłości tą samą energią, co jest pieniądz, także przyciąganie do siebie wszystkiego, co jest wartościowe. I bycie dla siebie, bycie z sobą, uwielbianie siebie. Ale nie uwielbianie, że pokazuję, że jestem ważna, że się pokazuję w różnych miejscach. Nie. Po prostu bycia z sobą i kochania swojej obecności. Kochania swojego ciała, kochania swojego umysłu i porozumiewania się z duszą.
Zawsze operuję na tych 3 elementach, czyli ciało, umysł i dusza, bo są to ważne składniki, naszej egzystencji i, są to troszeczkę inne elementy naszej egzystencji. Umysł, to są nasze myśli. To są myśli, które jesteśmy świadomi i nieświadomi. To jest nieustanna maszyna, która produkuje te myśli. Jesteśmy taką maszyną. Nasze wydarzenia z przeszłości, to co się wydarzyło w dzieciństwie, co się wydarzyło, kiedy byłyśmy nastolatkami, to wszystko spowodowało, że te myśli się u nas powtarzają. I aby zmienić swoją rzeczywistość, warto jest przeprogramować te myśli. Przeprogramować to, co nasza babcia, prababcia mówiła, to, co nasza mama mówiła. Wszystkie wspomnienia, którym nadaliśmy jakieś znaczenie. I o tym będę się tutaj też również dzielić. Chcę, abyście odkryły do siebie tą miłość. Jakie jesteście dla siebie ważne, najważniejsze. I dlaczego mówię najważniejsze? Bo kobiety myślą, jest taki schemat matek Polek, ale to nie jest tylko obecne w naszej kulturze, że utożsamiamy się z byciem kimś innym. Utożsamiamy się z byciem kobietą jako matką. Utożsamiamy się z byciem żoną jako matką i nadajemy sobie znaczenia, wartości, jaką matką jesteśmy albo jaką żoną jesteśmy. I to za waszą zgodą, przez wasze uczestnictwo, słuchania mnie, polubienia mnie, zapisania się do tego kanału, będziemy mogły pogłębiać, rozwijać. Jeżeli zaczniemy to grupowo zmieniać, zmieni się wszystko, co dostrzegają w sobie i jak odnoszą się do siebie nasze córki, nasze wnuczki. Dlatego tak ważna jest ta rozmowa. Tak ważne jest pokochanie siebie. Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic przyciągnąć do siebie pozytywnego, jeżeli siebie nie kochamy. Bo nasze otoczenie będzie nam o tym przypominać. Będzie przypominać, że coś nie działa dla nas. Ludzie nas będą denerwować. Dlaczego? Bo sami siebie denerwujemy. Ludzie będą nas poniżać. Dlaczego? Bo same się nie szanujemy. Dzieci nie będą nas słuchać. Dlaczego? Bo nie żyjemy z integralnością własnego słowa. To wszystko jest dookoła nas, a my to lekceważymy. Bo tak naprawdę jest w środku nas. Więc Edyta, jak to przeprogramować? Będziemy na ten temat rozmawiać. Będziemy pogłębiać, jak to przeprogramować. Będę podawać wam pewne techniki, które sama robię, które praktykuję z moimi klientkami i odnoszą niesamowity sukces. Czasami to są małe rzeczy, czasami dość głębokie. Z wieloma kobietami, które przepracowały bardzo dużo swojego dzieciństwa, nadal borykają się z przyciągnięciem miłości do siebie. Bo jest coś tam do przepracowania. I to może być takie coś malutkie. Wtedy przepracowujemy. Co nam to daje? Nowe podejście do siebie. Szacunek do siebie. Uwielbienie siebie. Poczucie, że jesteśmy domem. Że nic więcej na zewnątrz nie trzeba, bo wszystko mamy w sobie.
I chciałam jeszcze tutaj przytoczyć parę przykładów, bo wiecie, to co ja mówię, nie zrobi dla was różnicy. Dopóki same nie zaczniecie sami wcielać. Do mężczyzn tutaj też mówię, bo wiem, że dla wielu mężczyzn jest ciężko odkryć swoją energię żeńską. I jeżeli jest ciężko poczuć tę energię żeńską, bo często mamy energię męską urażoną, często to się też odwołuje do wychowania naszego. Więc co chcę zacząć tutaj dzisiaj, to od tego, że tu będziemy odkrywać energię żeńską, czyli energia bycia. Po prostu bycia. Też kreatywności oczywiście. Wszystko, co się wiąże z nami, z połączeniem z naszą duszą. My tutaj przyszliśmy na ten świat po to, żeby być i się cieszyć byciem. Nie osiągnięciami, nie zadaniami, po prostu byciem. Przyszliśmy tutaj, aby świętować swoje ciało, swoje istnienie. Też oczywiście mieć lekcje i je przepracować. Oczywiście. Czegoś się nauczyć, oczywiście. Ale przede wszystkim być. I tak jak obiecałam, nie będę tego przedłużać więcej niż 13 minut, więc zostało troszeczkę ponad minutę. Kochani, zacznijmy odporządkować swojego świata zewnętrznego. Dzisiaj zaczniemy od waszej pierwszej pracy domowej, uporządkowania przestrzeni dookoła siebie, wyrzucenia wszystkiego, co wam się nie podoba. Czy to jest w portfelu, czy to jest w szafie, czy to jest może e-maile, może wiadomości, może kontakty. W każdej waszej przestrzeni usuńcie przynajmniej parę rzeczy, które wam już nie działają, które was denerwują. Może jakaś znajomość, która chcielibyście powiedzieć swojej koleżance: słuchaj, teraz pracuję nad sobą, czy możemy zawiesić nasze spotkania? Czy możemy przestać się chwilowo rozmawiać? Bo ja potrzebuję czasu dla siebie. Ja potrzebuję odświeżyć swoją przestrzeń. Polecam tę jedną rzecz. Obiecuję, że zmieni podejście do siebie. I do zobaczenia na następnym odcinku.